Witam Was, koziorożce, słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Nazywam się Izabela Kiełbowska i zapraszam Was do słuchania, oglądania, subskrypcji, dzielenia się treścią. Moi drodzy, kart jest dużo, także do roboty. Moi drodzy, 2 karty ziołowe, odwrócona malina i słodka trawa. O co tutaj chodzi? Moi drodzy, nie ma co słodzić za bardzo i nie ma co kadzić za bardzo. I to powinno Wam wyjść na zdrowie. Także możecie unikać dymu i możecie unikać nadmiaru cukru. A jeżeli będziecie chcieli palić kadzidło, to bez przesady. Jeżeli będziecie chcieli zjeść trochę malin, to bez przesady. Może bardziej warzywka. Taka rada tarota. Moi drodzy, no jest tu trochę ciężko w którymś miejscu. Trzeba podjąć wysiłek, żeby utrzymać się w tej rozgrywce. Trzeba dokonywać przemyślanych posunięć, działań, planować kilka kroków do przodu. Działania te mogą być obciążające, ale jesteście w stanie im sprostać. I albo będziecie jako przewodnik duchowy, albo jak król. Chyba że będziecie chcieli być pionkiem, ale wtedy to będziecie bardziej obserwować tę rozgrywkę. Jednocześnie, jeżeli byście woleli obserwować, to jest szansa, że będzie Wam trochę lżej i wtedy będziecie widzieć czyjeś wysiłki. Zastanówcie się, co wolicie. O, jest tu ktoś, kto jest w jakimś sensie pionkiem, ktoś, kto ma mniejszą możliwość działania i nie umie działać w taki skomplikowany sposób. Mamy tu kogoś, kto jest w jakimś sensie świeży, trochę nowy, może jeszcze nie bardzo umie się poruszać w danej dziedzinie. Może wszystkiego nie wie. I może mu tej wiedzy brakować. Jeśli będzie za bardzo wymachiwał tymi swoimi argumentami, no to trzeba by było pokazać tej osobie jeden solidny argument, który będzie jakby tak istotny, tak duży, jak cała postawa tej osoby, jakby ktoś szykował się na potyczkę, ale tu wystarczy sama ręka, jak sam jeden element wystarczy. To już nie jest ważne, kto go trzyma, ale nie ma co pakować się w takie potyczki. Takie nie. Także jeżeli zdarzyłoby się Wam wejść w nową dziedzinę i komunikować coś, to trzeba zachować ostrożność. Bo ktoś Wam może pokazać, nawet nie wiadomo kto, coś takiego dużego, że w tym momencie poczujecie się tacy malutcy. Ktoś tu się może poczuć malutki. Także zastanówcie się, kto ma siłę argumentu samego w sobie, że już nie jest istotne, jaka osobowość trzyma ten argument, kto to trzyma, tylko sam argument jest wystarczająco silny.
Ten argument może być związany z postacią kobiecą, która zbyt ostro jest w stanie używać argumentów. Ktoś tu potrafi kreatywnie działać, ale może to działanie nie jest najważniejsze. Potrafi tworzyć słowa, ale te słowa mogą być za bardzo tnące. I to się tyczy tej oto rozgrywki. Ta osoba wygląda, jakby przystroiła się w jakieś dziwne szaty i wygląda w swojej prezentacji dość karykaturalnie. Ten głos jest w jakimś sensie karykaturalny, ta wypowiedź jest karykaturalna. Jest przesadna, przerysowana. Gdzieś jakby była przesada w ozdobnikach, niezależnie czy to będą zdrobnienia, czy to będą przekleństwa. Bo jakby to były zdrobnienia, no to mogą być takie zdrobnienia używane w jakimś celu dla tej rozgrywki. Mój ty malutki, tak? To raczej, jeżeli mówimy do dorosłej osoby, no to nie wskazuje na szacunek, na przykład, tak? To jest wykorzystanie ładnych słów, żeby jednak coś zrobić, wpłynąć na coś. A że to jest taka kobieca jednak energia, bo to jest królowa, to jednak ma to mimo wszystko jakiś związek z emocjami. Tak. I tej kobiecie nie podoba się coś związanego z jakimś przeszłym partnerstwem, z czyimś byciem razem i byciem razem w relacji emocjonalnej. I tego partnerstwa tyczy się 7 mieczy. Tutaj jakieś informacje mogły zostać schowane i teraz można je jakoś wynieść. Coś się dzieje z tymi informacjami. I ma to związek z siłą argumentu samą w sobie. Blisko tych spraw związanych z partnerstwem jest 8 powietrza. Możemy 8 mieczy powiedzieć, bo to o to samo chodzi, ale tu jakby ktoś nie miał miecza i te miecze nie były gdzieś wokół. Jakby było tylko powietrze. Jakby było to mniej uchwytne. Jakby samo wrażenie było. A jakie to wrażenie? Wrażenie zamknięcia. Jakby ktoś czuł, że jest zamknięty w jakiejś koncepcji myślowej, do której może nie pasuje. Może chciałby się tu ktoś wydostać, ale nie bardzo umie. Jest tu jakiś rodzaj zamknięcia. I trudność może z wyjściem. Ja nie wiem, czy te drzwi są zamknięte, nie sądzę. Ale to jest takie zamknięcie, które sprawia, że mentalnie nie możemy się ruszyć. Czasem jak ktoś jest przestraszony, to nie bardzo może się ruszyć. Czeka, aż zagrożenie minie.
Tu ktoś może mieć problem z ruchem. I jest to związane z partnerstwem, z tą relacją uczuciową. Ponad tym mamy pozytywną wymianę uczuciową i pewien żal z przeszłości. Ale podstawą jest ta pozytywna wymiana, także ona tu jest. Nawet jeżeli gdzieś komuś jest coś żal, że może coś nie było tak, może coś nie poszło tak, może mogło być lepiej, może mogło być weselej, może coś jest już nie do naprawienia. No ale z drugiej strony są dwa kielichy, tak? Jak się odwróci ta osoba, to widzi, że są dwa, że cały czas coś jest, a tu są dwie osoby, które wymieniają się. Ktoś komuś coś daruje. Może ktoś postanowił komuś coś podarować. Odpuścić. Po to, żeby można było kontynuować taką pozytywną wymianę, albo po to, żeby przyjąć jakiś dar. Czasem są jakieś żale i niektóre żale można odpuścić. I tu ktoś jakby może coś pozwolić czemuś, żeby wsiąkło i zniknęło. I gdzieś to jest związane z tym jakimś ukryciem, bo kątem oka ktoś na to patrzy. Może to się komuś nie podobało, że to tak jest wszystko niesione. Moi drodzy, w waszym czytaniu nie ma buław, a nie, przepraszam, pospieszyłam się. Może się wydawać na pierwszy rzut oka, że nie ma kart związanych z działaniem, że brakuje działania, ale to działanie jest. Tylko to są takie wolne ruchy. Ale jak one mają jakby ciężar gatunkowy. Jak już są, to mają znaczenie i mogą usuwać coś, tak jak w szachach. W szachach zbijamy pionki w ogóle. Ktoś tu jest dobrym strategiem, tak czuję. Coś wam dodam do tego rozkładu, na co warto, żebyście byli przygotowani. Bądźcie przygotowani na to, że będziecie mieli do czynienia z zarządzaniem, które jest zarządzaniem z punktu siły, ale takiej przymusowej. Jakby ktoś wam pokazywał, że ma broń i może coś zrobić z tą bronią po prostu. Co jeszcze powinniście wiedzieć, tak dodatkowo? Że będzie pęd, jednak będzie pęd. Gdzieś tu w pewnym momencie zrobi się gorąco. W pewnym momencie będzie przyspieszenie i bieg. Pomimo tego, że zwykle jest większość czasu będzie to tak szło powoli, to w którymś momencie nagle trzeba będzie mocno przyspieszyć, więc nie zdziwcie się. Moi drodzy, wszystkiego dobrego wam życzę na wiosnę. Cześć, pa.